Dzień dobry, składowisko kłania się nisko ponownie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co dostałem w prezencie ponownie od mojego serdecznego kolegi z Czech, Tomasza, którego tą drogą niniejszym serdecznie pozdrawiam. I co zamierzam zainstalować do Rapidki jako kolejne ulepszenie, modyfikacja, mikrotuning, nanotuning, jak zwał, tak zwał. A więc tak, pierwsza rzecz, dostałem od kolegi nowe osłony, takie troszkę tuningowe lusterek zewnętrznych. Jak widzicie, mam je przed sobą w pudełku, a więc je otwórzmy i zobaczmy, co tam jest w środku. Mam nadzieję, że mi się to jedną ręką uda się bez problemu. No i co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakieś żarówki. Dobrze, nie wiem, co to są za żarówki, ale podejrzewam, że kolega mi je wrzucił jako bonus do prezentu z osłonami. Pewnie są to jakieś żarówki do kierunkowskazów lusterek, podejrzewam, ale jeszcze będę musiał to z kolegą ustalić. Odłóżmy je na bok. No a tutaj mamy już same osłony. No i na czym widz z nimi ma polegać? No, ma polegać na tym, że są one koloru czarnego. No i przez to mają ewentualnie tworzyć taki troszeczkę sportowy wygląd samochodu albo nawiązujący do linii wyposażenia, linii stylistycznych Skody, takich jak Monte Carlo albo Sportline, które charakteryzują się tym, że niektóre elementy wystroju nadwozia zewnętrzne są w kolorze czarnym zamiast lakieru całego nadwozia albo ewentualnie jakichś chromów. No muszę powiedzieć, że do mnie te osłony powinny, do mojej Rapidki powinny dobrze pasować, ponieważ ja już mam trochę takich czarnych elementów w nadwoziu, które sam wcześniej do niej zainstalowałem. Przede wszystkim jest to spoiler tylnej szyby, czarny też prezent od Tomaszka, a oprócz tego jeszcze, jak już niektórzy Was może widzieli w poprzednich odcinkach, które kręciłem, założyłem na samym początku niemalże kupna Rapidki, nowe felgi. I te felgi są też w znacznej mierze w kolorze czarnym. Tak więc rzeczywiście te osłony czarne lusterek powinny tworzyć taką spójność stylistyczno-wizualną całego auta, więc myślę, że to będzie naprawdę fajnie wyglądało i spróbujemy je w takim razie do auta zamontować. No i to tyle. W takim razie bierzmy się do roboty i do montażu. A więc tak, mamy ustawiony wkład lusterka w skrajne położenie tak, żeby zrobiła się taka większa szpara pomiędzy tymże wkładem a obudową lusterka, bo tylko wyjmując wkład później będziemy mogli dostać się do klików trzymających obudowę, tak żeby można było ją zdjąć. Spróbujmy w takim razie. Zamierzam do tego celu użyć zwykłego pędzla malarskiego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, udało się. Pierwszy etap mamy za sobą. Następny etap to demontaż klików, które tutaj trzymają obudowę, tak jak mówiłem. Dobra, tu już odluzowany. Jeszcze spróbujmy tutaj.
i po dłuższej chwili mordowania się z różnymi śrubokrętami, jak widać, osłona jest usunięta. Zakładamy nową. Teraz już tylko wkładzik. Z powrotem go tutaj wciskamy elegancko. Chyba siedzi. No i powtarzamy operację z drugiej strony. Ten miękki pędzel daje ten efekt, że ładnie wyprowadza, rozprowadza całe naprężenia, które tworzą się podczas próby podważenia tego wkładu lusterka, a przez to zabezpiecza taki patent przed ewentualnym pęknięciem wkładu, a jak wiadomo, szkło to jest materiał bardzo kruchy. Z tej strony idzie trochę gorzej, ale nie poddawajmy się. Mamy to. Oczywiście do tego wszystkiego musi padać deszcz. Właśnie wtedy, kiedy się wybrałem, żeby specjalnie dla Was nagrać całą akcję z wymianą tej części. No ale cóż, no tak widocznie musi już być w życiu. No i mamy to prawie. Sprawdzimy jeszcze, czy na pewno dobrze siedzi, ale siedzi. Prostujemy, no i mamy to. W tej operacji efekt jest następujący. Nie wiem, jak Wam się podoba. Ja początkowo nie miałem takiego absolutnego przekonania, że to będzie fajnie wyglądało, ale teraz tak już jak jest po wszystkim, to muszę powiedzieć, że wygląda to fajnie i spójnie z całą resztą auta, z tymi czarnymi felgami, z tymi przyciemnionymi szybami, które oficjalnie po raz pierwszy Wam w Rapidce pokazuję. O. No i do tego ten spoilerek czarny tutaj, trzyma się to wszystko razem po prostu, jak to się brzydko mówi, kupy. Także chyba fajnie. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.